Jeśli wierzyć oficjalnej wersji, w 1972 roku strach w Zagłębiu miał się skończyć. Milicja ogłosiła sukces, prasa zamknęła temat, a społeczeństwo miało odetchnąć z ulgą. Tylko że jest jeden problem. Ta historia do dziś się nie zgadza. Dlaczego mógł być niewinny? Nie da się z całą pewnością stwierdzić, że Zdzisław Marchwicki był sprawcą wszystkich zabójstw przypisywanych wampirowi z Zagłębia. Najpoważniejszym problemem tej sprawy jest brak twardych, bezpośrednich dowodów. Nie odnaleziono narzędzia zbrodni, które można by jednoznacznie powiązać z oskarżonym. Nie było świadków, którzy widzieliby sam moment ataku, a cały materiał dowodowy opierał się głównie na zeznaniach oraz przyznaniu się do winy. Z perspektywy dzisiejszych standardów prawnych to wyjątkowo krucha podstawa, zwłaszcza w sprawie zakończonej karą śmierci. Samo przyznanie się Marchwickiego również od początku budziło wątpliwości. W trakcie przesłuchań zmieniał wersję wydarzeń, mylił szczegóły dotyczące miejsc i czasu zbrodni, a niektórych czynów nie potrafił opisać w sposób spójny i logiczny. Istnieją przesłanki, że jego zeznania mogły być efektem długotrwałych, wyczerpujących przesłuchań, podczas których sugerowano mu określony przebieg zdarzeń. W realiach PRL takie metody nie należały do rzadkości, a przyznanie się do winy często stawało się narzędziem zamknięcia sprawy, a nie dowodem prawdy. Wątpliwości potęguje również fakt, że zabójstwa przypisywane wampirowi z Zagłębia znacząco różniły się między sobą. Odmienny był sposób ataku, charakter obrażeń, miejsca zdarzeń oraz zachowanie sprawcy. Część ofiar zginęła w zupełnie innych okolicznościach niż pozostałe, co skłoniło niektórych badaczy do tezy, że mogła to być działalność więcej niż jednej osoby. Mimo to wszystkie sprawy połączono w jedną całość i przypisano jednemu oskarżonemu. Nie bez znaczenia była również ogromna presja społeczna i polityczna. Zagłębie i Śląsk przez lata żyły w strachu, a kolejne nieudane tropy tylko potęgowały poczucie bezradności. Władza potrzebowała szybkiego i jednoznacznego rozwiązania, które uspokoiłoby opinię publiczną. To rodzi pytanie, czy celem śledztwa było rzeczywiste ustalenie prawdy, czy raczej jak najszybsze zakończenie sprawy i przywrócenie pozorów kontroli. Dlaczego mógł być winny? Z drugiej strony nie można uczciwie powiedzieć, że Zdzisław Marchwicki został skazany całkowicie bez podstaw. Wielokrotnie przyznawał się do winy i składał obszerne wyjaśnienia, w których opisywał niektóre zdarzenia w sposób zbliżony do ustaleń śledztwa. Zwolennicy tezy o jego winie podkreślają, że część szczegółów, które podawał, nie była wcześniej publicznie znana, co ich zdaniem trudno wytłumaczyć wyłącznie sugestią ze strony śledczych. Istniały również zeznania świadków, którzy lokowali go w pobliżu miejsc zbrodni lub opisywali jego podejrzane zachowanie. Choć wiele z tych relacji było niespójnych, obciążonych błędami i opierało się na zawodnej ludzkiej pamięci, ich liczba sprawiła, że sąd uznał je za wiarygodne w połączeniu z innymi elementami sprawy. Dla ówczesnego wymiaru sprawiedliwości tworzyło to obraz człowieka, który pasował do roli sprawcy, zarówno pod względem psychologicznym, jak i biograficznym. Często przywoływanym argumentem jest także fakt, że po jego zatrzymaniu fala zabójstw ustała. Dla śledczych był to dowód pośredni, sugerujący, że sprawca został wyeliminowany. Choć z dzisiejszej perspektywy taki argument nie jest rozstrzygający i nie spełnia współczesnych standardów dowodowych, w tamtym czasie miał ogromne znaczenie i był traktowany jako potwierdzenie słuszności wyroku. Sprawa, która nie daje spokoju. Nie możemy dziś uczciwie powiedzieć, że Marchwicki na pewno był niewinny. Możemy jednak powiedzieć coś równie istotnego. Nie mamy wystarczających podstaw, by być pewnym, że był winny wszystkich przypisywanych mu zbrodni. I właśnie dlatego pytanie z tytułu odcinka pozostaje aktualne, a sprawa wampira z Zagłębia nie powinna być uznawana za jednoznacznie rozwiązaną. W tle pojawiają się inne dramatyczne wydarzenia związane z tą
datą 6 stycznia. Rok 1994 zapisał się w historii sportu jako moment jednego z najbardziej szokujących skandali w dziejach łyżwiarstwa figurowego. W trakcie przygotowań do Mistrzostw Stanów Zjednoczonych doszło do brutalnego ataku na Nancy Kerrigan, jedną z głównych faworytek do medalu olimpijskiego. Zawodniczka została zaatakowana tuż po treningu, gdy opuszczała lodowisko, a napastnik uderzył ją metalowym przedmiotem w kolano, celowo wybierając miejsce, które mogło zakończyć jej karierę sportową. Sceny bólu i krzyku szybko obiegły światowe media, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów sportowych tamtej dekady. Śledztwo wykazało, że atak nie był przypadkowy, lecz elementem spisku mającego wyeliminować Kerrigan z rywalizacji. Trop szybko doprowadził do otoczenia jej największej konkurentki, co wywołało ogromny skandal medialny i prawny. Sprawa ujawniła mroczną stronę sportowej rywalizacji, presji sukcesu i ambicji, które przekroczyły granice prawa. Choć Kerrigan została zmuszona do przerwania startów, ostatecznie powróciła do rywalizacji na najwyższym poziomie, a sam atak stał się symbolem epoki i przestrogą przed destrukcyjną siłą obsesji na punkcie zwycięstwa. Rok 2021 zapisał się w historii Stanów Zjednoczonych jako moment bezprecedensowego kryzysu politycznego i symbolicznego uderzenia w fundamenty amerykańskiej demokracji. Tego dnia doszło do gwałtownego ataku na Kapitol, siedzibę Kongresu, w chwili gdy parlamentarzyści zbierali się, aby formalnie zatwierdzić wynik wyborów prezydenckich. Tłum zwolenników urzędującego wówczas prezydenta, podsycany narracją o rzekomym fałszerstwie wyborczym, sforsował zabezpieczenia i wtargnął do budynku, zmuszając senatorów i kongresmenów do ewakuacji. Wydarzenia te były transmitowane na żywo przez media i obserwowane na całym świecie, wywołując szok, niedowierzanie oraz pytania o stabilność amerykańskiego systemu politycznego. W trakcie zamieszek doszło do aktów przemocy, zniszczeń mienia publicznego oraz ofiar śmiertelnych, co jeszcze bardziej pogłębiło skalę tragedii. Służby porządkowe, w tym policja Kapitolu oraz inne formacje federalne, odzyskały kontrolę nad budynkiem dopiero po kilku godzinach. W kolejnych tygodniach rozpoczęły się masowe śledztwa prowadzone przez FBI, a setki uczestników ataku zostały zidentyfikowane i postawione przed sądem. Atak na Kapitol stał się trwałym symbolem polaryzacji społeczeństwa, siły dezinformacji oraz zagrożeń, jakie niesie podważanie zaufania do procesów demokratycznych. Rok 1940 zapisał się w historii okupowanej Warszawy jako jeden z pierwszych symboli niemieckiego terroru wymierzonego w ludność cywilną i polskie elity społeczne. Na terenie zwanym Szwedzkimi Górami doszło do masowej egzekucji mieszkańców stolicy, przeprowadzonej przez niemieckie siły okupacyjne w ramach akcji zastraszania i pacyfikacji. Ofiarami byli głównie mężczyźni, w tym przedstawiciele inteligencji, urzędnicy, robotnicy oraz osoby przypadkowo zatrzymane podczas łapanek. Zostali wywiezieni poza miasto, pozbawieni możliwości obrony i rozstrzelani bez wyroku sądowego. Liczba zamordowanych według zgodnych ustaleń historyków wyniosła 96 osób, co czyni tę egzekucję jedną z największych zbrodni dokonanych w pierwszych miesiącach okupacji. Wydarzenie to miało charakter demonstracyjny i miało jasno pokazać mieszkańcom Warszawy, że jakikolwiek opór będzie karany zbiorową śmiercią. Informacja o egzekucji szybko rozeszła się po mieście, potęgując atmosferę strachu i bezsilności. Po wojnie miejsce to stało się symbolem męczeństwa warszawiaków oraz jednym z punktów pamięci o ofiarach niemieckiego terroru, a data zbrodni została jednoznacznie potwierdzona w dokumentach archiwalnych i opracowaniach historycznych. Rok 2012 przyniósł Syrii kolejne dramatyczne wydarzenie, które wpisało się w narastający chaos wojny domowej i eskalację przemocy w dużych miastach. W dzielnicy Al-Mida w Damaszku doszło do potężnego zamachu bombowego, który wstrząsnął jedną z najstarszych i najgęściej zaludnionych części stolicy.
Eksplozja nastąpiła w porannych godzinach w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz punktów usługowych, powodując znaczne zniszczenia infrastruktury i panikę wśród mieszkańców. Według relacji świadków fala uderzeniowa uszkodziła budynki, zaparkowane pojazdy oraz sklepy, a na ulicach natychmiast pojawiły się służby ratunkowe i wojsko. Zamach pochłonął liczne ofiary śmiertelne i rannych, w tym osoby cywilne, co wywołało międzynarodowe potępienie i kolejne apele o ochronę ludności cywilnej. Władze syryjskie przypisały atak ugrupowaniom terrorystycznym, wskazując, że celem było zdestabilizowanie stolicy i zastraszenie społeczeństwa. Media regionalne i światowe, w tym stacja Al Jazeera, zgodnie relacjonowały przebieg wydarzeń, podkreślając, że zamach w Al-Midan był jednym z najkrwawszych incydentów w Damaszku w tamtym okresie i kolejnym dowodem na pogłębiający się konflikt, który coraz silniej dotykał zwykłych mieszkańców miasta. Wydarzenie naukowe. Rok 1980 stanowi fundamentalny punkt odniesienia dla współczesnej nawigacji satelitarnej i globalnych systemów pomiaru czasu, ponieważ właśnie wtedy ustanowiono epokę czasu GPS, czyli formalny początek liczenia czasu w globalnym systemie pozycjonowania. Nie chodzi tu o moment uruchomienia pierwszych satelitów, ani o rozpoczęcie cywilnego wykorzystania technologii, lecz o precyzyjnie zdefiniowany punkt zerowy, od którego system liczy kolejne tygodnie i sekundy. Czas GPS został zaprojektowany jako niezależna skala czasowa, oparta na zegarach atomowych, pozbawiona korekt związanych z sekundami przestępnymi, co zapewnia jego stabilność i przewidywalność. Dzięki temu możliwe stało się niezwykle dokładne określanie położenia obiektów na Ziemi, synchronizacja sieci telekomunikacyjnych, systemów finansowych oraz infrastruktury energetycznej. Źródła techniczne i archiwalne są w pełni zgodne co do tej definicji i podkreślają, że wybór tej daty miał charakter czysto umowny, lecz kluczowy dla spójności całego systemu. Epoka czasu GPS stała się niewidzialnym, lecz niezbędnym fundamentem codziennego funkcjonowania nowoczesnego świata, wpływając na transport, lotnictwo, żeglugę, naukę oraz technologie, z których korzystają miliardy ludzi, często nie zdając sobie sprawy z istnienia tej precyzyjnej, matematycznej osi czasu. Jeśli trafiłeś tu po raz pierwszy, koniecznie obejrzyj poprzedni odcinek, w którym omawiamy wcześniejsze wydarzenia historyczne i kryminalne, dające pełniejszy kontekst tej sprawy, a w kolejnym odcinku czekają następne prawdziwe historie, głośne zbrodnie, przełomowe wydarzenia polityczne i momenty, które zmieniły bieg świata. Subskrybuj kanał, zostaw komentarz i włącz powiadomienia, jeśli interesują Cię prawdziwe historie kryminalne, niewyjaśnione sprawy i wydarzenia z historii, o których wciąż mówi się zbyt mało. Do zobaczenia w następnym odcinku.